Jesteśmy tutaj dzisiaj we dwoje, zresztą nie pierwszy raz. No, przy Babciowym też prezentowaliśmy wspólnie, jeszcze była pani minister Gajska wtedy, osiągnięcie, z którego byliśmy bardzo dumni i słusznie, bo udało się przeprowadzić projekt ambitny, trudny. No, trochę nam go zazdroszczą nawet w niektórych państwach europejskich. Ja z wielką dumą przeczytałem, że Szwedzi robią też jakąś wersję Babciowego, tylko dużo skromniejszą, więc doczekałem czasu, że przynajmniej w niektórych sprawach Polska w sprawach społecznych staje się modelem dla takiego państwa jak Szwecja. Muszę się pochwalić, bo jak sam się nie pochwalę, to nikt mnie nie pochwali. I dzisiaj z podobnego powodu jesteśmy razem z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, mianowicie renta wdowia. Brzmi nazwa projektu tak smutno, no bo wiadomo, że chodzi o sytuację życiową, w której mąż, żona odchodzą i często wiąże się to z dramatyczną sytuacją tego, który zostaje ze swoją niską emeryturą. Kiedy byli we dwoje, byli w stanie zapłacić czynsz i przeżyć miesiąc, mając dwie emerytury. W tych takich najsmutniejszych przypadkach śmierć któregoś z małżonków oznacza nie tylko dramat z powodu odejścia, ale też dramat finansowy. I taki był powód, dla którego Lewica, ale także pozostałe kluby w kampanii wyborczej informowały o tym, że naszą intencją będzie wprowadzenie tak zwanej renty wdowiej, czyli możliwości przejęcia przynajmniej części emerytury zmarłego małżonka czy zmarłej żony. To oczywiście nigdy nie będzie rekompensowało straty, ale z całą pewnością pozwoli tym wszystkim, którzy w takiej sytuacji się znaleźli, przetrwać te najtrudniejsze momenty, przetrwać pod względem finansowym. Zaraz oddam pani minister głos, powiem, na czym polega to stanowisko rządu, ale chcę podkreślić, że dzięki pani minister udało się, i to jest dla mnie ważne, w tym momencie szczególnie ważne, jak się państwo domyślacie, dzięki pracy pani minister, innych ministrów w to zaangażowanych, dzięki mojej dość też cierpliwej pracy z innymi liderami koalicji rządowej udało się uzyskać wspólne stanowisko. I dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy, bo to pokazują te miesiące, jak umiemy poważnie razem pracować i efektem jest wspólne stanowisko, którego się trzymamy, to wygrywamy ważne sprawy dla Polek i Polaków. I dlatego jeszcze raz dziękuję, bo to wymagało i takiej elastyczności, dobrej woli i godzin, dziesiątek, setek godzin wspólnej pracy. No ale mamy to stanowisko, ustaliliśmy, ponieważ projekt jest obywatelski. Więc i wiadomo, że to obywatele zgłosili swoimi podpisami ten projekt. Natomiast stanowisko rządu ma o tyle duże znaczenie polityczne, bo zobowiązaliśmy się wszyscy, że w Sejmie będziemy wspólnie pracowali i wspólnie jako cała koalicja rządowa głosowali za takim kształtem projektu, który wynika ze stanowiska rządu. I mam nadzieję, że to jest też takie, było parę wiraży, że wyjdziemy na prostą, jeśli chodzi o pracę koalicji, te prace legislacyjne. Pani minister. Dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, pan premier wspomniał o tym, kiedy miałam zaszczyt ostatni raz tutaj z panem premierem uczestniczyć w konferencji. Mówiliśmy wtedy o aktywnym rodzicu, czyli o programie babciowym, znanym jako babciowe, adresowanym przede wszystkim do małych dzieci i do nie tak małych, młodych dorosłych, do ich rodziców. Jesteśmy z tego programu dumni, jesteśmy dumni z tego osiągnięcia. Już od 1 października będzie możliwość składania wniosków o uzyskanie pieniędzy z programu Aktywny Rodzic. Ale polityka społeczna to nie tylko małe dzieci, polityka społeczna to nie tylko rodzice powracający na rynek pracy. Polityka społeczna, odpowiedzialna polityka społeczna to także troska o osoby starsze. To troska o osoby starsze wtedy, kiedy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Niewątpliwie takim momentem jest utrata najbliższej osoby, utrata współmałżonka, śmierć żony albo śmierć męża. Kiedy umiera bliska osoba, to jest to niezwykła tragedia osobista, ale często
jest to także tragedia albo zagrożenie ekonomiczne, degradacji poziomu życia, utraty części środków do życia. Bo kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania mieszkania, domu, konieczność opłacenia czynszu czy rachunków. I oprócz tej niewątpliwej osobistej tragedii, taka osoba, która pozostaje przy życiu, mierzy się z wyzwaniami finansowymi. 9 listopada 2022 roku Lewica wraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych przy wsparciu także innych środowisk politycznych rozpoczęła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Pod tym projektem ustawy podpisało się ponad 200 000 obywateli i obywatelek. Tych, którzy widzieli, że pomoc wdowom, wdowcom jest potrzebna i takiej pomocy państwo powinno udzielić. Jestem niezwykle szczęśliwa, że w wyniku szeregu rozmów, wielogodzinnej pracy, współpracy, tej dobrej koalicyjnej współpracy w koalicji 15 października, dziś do grona tych ponad 200 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim, dołącza Rada Ministrów. Dołącza rząd koalicji 15 października i to stanowisko rządu będzie towarzyszyło kolejnym pracom sejmowym już na tym posiedzeniu Sejmu, bo na czwartek zaplanowane jest drugie czytanie projektu obywatelskiego właśnie o rencie wdowiej. To niezwykle ważny moment, dlatego że wyciągamy rękę nie tylko do osób starszych, tych, które pozostają przy życiu i mierzą się z trudnościami finansowymi. Wyciągamy pomocną dłoń także często dla ich dzieci, dla ich wnuków, na barkach których dzisiaj spoczywa wsparcie finansowe osoby starszej. Osoby, która nie ma tak wielu możliwości jak młodsze osoby, żeby poszukiwać dodatkowego zatrudnienia, żeby poradzić sobie i związać koniec z końcem, żeby przeprowadzić się do mniejszego mieszkania, żeby zmienić miejsce życia. Troszczymy się o słabszych, troszczymy się o najsłabszych i realizujemy obietnice. Bo przypominam, że w umowie koalicyjnej koalicji 15 października wsparcie osoby starszej po śmierci małżonka było zawarte. Dzisiejszy dzień, przyjęcie pozytywnego stanowiska rządu wobec projektu obywatelskiego, wskazanie realistycznych, możliwych uwarunkowań dojścia do realizacji tego świadczenia jest dowodem na to, że nie rzucamy słów na wiatr. Projekt obywatelski musiał czekać wiele miesięcy w poprzedniej kadencji Sejmu, bo poprzednia większość parlamentarna po prostu włożyła go do zamrażarki. My nie tylko wyciągamy go z zamrażarki, ale także chcemy, żeby stał się rzeczywistością, żeby stał się faktem, a osoby starsze w tych trudnych chwilach czuły się i faktycznie były po prostu bezpieczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz mamy czas na kilka pytań. Dzień dobry, Dominik Sak, Fakty TVN. Ja na początek chciałem zapytać o Marcina Romanowskiego. Czy on zostanie skutecznie postawiony przed sądem i czy te działania prokuratury związane z jego immunitetem Rady Europy były wpadką czy kompromitacją prokuratury? Chciałem też zapytać o ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, bo dzisiaj w Sejmie drugie czytanie. Czy pan, panie premierze, ma takie przekonanie, że ona jest zgodna z przepisami Konstytucji, bo Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłaszają swoje jakieś tutaj uwagi. Do której ustawy? Do tej o Trybunale Konstytucyjnym. Dzisiaj drugie czytanie w Sejmie. I jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo w lutym na Radzie Gabinetowej mówił pan, panie premierze, że mająca budować elektrownie, reaktory jądrowe spółka Orlen Synthos została skonstruowana ze szkodą dla interesów państwa polskiego. Chciałem zapytać, czy ta sprawa została już wyjaśniona. W tej trzeciej sprawie, a więc współpracy z prywatnym inwestorem firmy Orlen, te czynności wyjaśniające czy oceniające konsekwencje, skutki podpisanej umowy, one były badane przez służby jeszcze za moich poprzedników. Już wtedy to wzbudziło, jak pamiętacie, niepokój. I ocena tego zarówno od strony władz Orlenu dzisiejszych, ocena tego trwa i będą konsekwencje tej oceny. Nie chcę wyprzedzać także, jeśli chodzi o efekty pracy służb, które badały ten problem. Nic w mojej ocenie się nie zmieniło. Czekam cierpliwie na ostateczne efekty działania i służb, i samego zarządu Orlenu. Według mojej wiedzy zarząd Orlenu, dzisiejszy zarząd Orlenu nie ma wątpliwości co do
a raczej ma wątpliwości podobne, jakie sformułowały służby wiele miesięcy temu wobec tej umowy. Jestem ostrożny w sformułowaniach, bo wiecie, to dotyczy wielkich interesów przyszłości energetyki jądrowej. Nie chcę też w żaden sposób właśnie wyprzedzić faktów. Nie jest moją intencją zarzucać wszystkim jakieś złe bardzo zamiary. Bo nie mogę wykluczyć, że prywatny inwestor z dobrą wolą podpisywał umowę, w której jednak jest to dość oczywiste uprawnienia państwa i państwowej firmy, czy tej, w której państwo ma udziały, były jednak dość zaskakująco ograniczone, tak bym powiedział. Ja pomijam fakt, bo to jest kluczowe, rozmawiam o tym nie tylko w Polsce, ale także z państwami, które mają z tym największe doświadczenia, jeśli chodzi o te tak zwane małe reaktory jądrowe, SMR-y. Ostatnio między innymi z premierem Kanady. Kanada jest tutaj państwem wiodącym. No i my będziemy koncentrowali się jednak na tej klasycznej pierwszej dużej elektrowni jądrowej, bo tutaj jest i know-how, są partnerzy. No tam też ta umowa to jest odmienna kwestia, ale jest umowa, dzięki której te prace mogą szybko ruszyć, jeśli chodzi o budowę pierwszej elektrowni atomowej i na tym się będziemy koncentrować. A odpowiednie służby, mam nadzieję, że do końca roku będziemy mieli już wyczyszczoną sytuację, jeśli chodzi o te umowy Orlenu. Nie tylko tę, bo i inne też przecież budziły wątpliwości. Jeśli chodzi o kwestię Trybunału Konstytucyjnego, ja dość konsekwentnie odsyłam Państwa zawsze do pana ministra Bodnara i tak jak to już powtarzałem wiele razy, jeśli chodzi o konstytucyjność naszych działań, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości i szczególnie jeśli chodzi o kwestie szeroko pojęte konstytucyjne, w tym Trybunału Konstytucyjnego, minister Bodnar jest najlepszym człowiekiem na właściwym miejscu, więc i mam do niego pełne zaufanie, także w tej kwestii. A pierwsze pytanie? Marcina Romanowskiego dotyczyło. Czy... Słuchajcie, ja wiecie, nie chcę ze swoim dość dużym doświadczeniem też międzynarodowym. Chcę powiedzieć tak, że pełną kompromitacją był Fundusz Sprawiedliwości i to kompromitacją na skalę niespotykaną. W całym tym przedsięwzięciu, w całej tej sytuacji jest jedna osoba kompletnie skompromitowana. To jest pan Romanowski. I także jego współtowarzysze tego procederu, jaki nazywał się Fundusz Sprawiedliwości. Czy prokuratura popełniła błąd, zlecając zatrzymanie pana Romanowskiego? Nie. Zarówno dotychczasowe wyniki śledztwa, część z nich przecież jest znana także publicznie, wskazują wyraźnie na to, że podejrzenia prokuratury są jak najbardziej uzasadnione. Czy popełniła błąd, bo nie dostrzegła immunitetu pana Romanowskiego? Ja też z racji swojego doświadczenia międzynarodowego i europejskiego dobrze wiem, jak instytucje europejskie lubią przeinterpretować pewne zapisy. Tutaj zapisy były dość oczywiste. Immunitet przysługuje, jeśli chodzi o członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy lub jego zastępcę. Przysługuje mu w drodze na posiedzenie, w trakcie posiedzenia i w związku z działalnością jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego. Żadna z tych przesłanek nie dotyczy pana Romanowskiego. I my będziemy zawsze w trochę trudniejszej sytuacji niż PiS i nasi oponenci. Bo ja nigdy nie pozwolę na to, żeby lekceważyć wyroki sądu, nawet jeśli się z nimi fundamentalnie nie zgadzam. Otóż powoływanie się na immunitet w tym przypadku uważam za błąd. Ale nie będę kwestionował jako przedstawiciel władzy wykonawczej decyzji sądowych. Tak będzie wyglądała Polska z tą niewygodną dla wszystkich praworządnością. A praworządność polega na tym, że my podlegamy, podobnie jak każdy inny obywatel i każda inna instytucja, podlegamy wyrokom sądów, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. Więc wybaczcie, pewnie jeszcze nie raz będziemy myśleli, a za wolno, a to nie wyszło, a dlaczego sąd się nie zgodził. Ale tak działa państwo praworządne. Bo praworządność państwo praworządne ma same zalety. Nie ma jednej zalety. Nie jest proste. Tutaj naprawdę trzeba też wzajemnej dużo cierpliwości. Czy pan Romanowski odpowie przed sądem? Niezależnie od tego, czy
ta instancja, do której się odwołaliśmy, znaczy do której odwołała się prokuratura. Niezależnie od ich decyzji, postępowanie wobec pana Romanowskiego będzie toczyło się dalej. Jeśli wbrew, czy inaczej niż ja sądzę, sąd uzna, że ten immunitet jednak chroni pana Romanowskiego, będziemy się zwracali, państwo polskie, do zgromadzenia o uchylenie immunitetu, bo powody są oczywiste. Więc pan Romanowski i tak stanie przed sądem. I ja tu jestem zupełnie spokojny. I nie tylko on, znaczy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ta lista potencjalnych oskarżonych, ta ława oskarżonych w przyszłości, ona będzie naprawdę, to nie będzie jednoosobowa. Nie, jednoosobowe przedstawicielstwo. I jak wiecie, ja mam taki temperament, który każe mi szybko reagować, jeśli widzę, że coś nie gra, albo ktoś robi ewidentny błąd, już nie mówiąc o sabotażu. Tutaj nie mam wątpliwości, że prokuratura wykonała naprawdę olbrzymią robotę. Samo uzasadnienie o uchyleniu immunitetu, przeczytajcie to. Tam widać ogrom materiału dowodowego. Tam przesłanek wystarcza nie na jednego, tylko na wszystkich. Tych, którzy w tym procederze okradania nas wszystkich z pieniędzy publicznych, znaczy tam właściwie wszystko jest oczywiste i jasne. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, chciałem wrócić do spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Czy miał pan okazję rozmawiać tam z Viktorem Orbánem o jego misji pokojowej? Węgry mają być gospodarzem tego formatu w listopadzie. Czy lokalizacja powinna zostać z punktu widzenia Polski i państw bałtyckich z naszego regionu zmieniona ze względu na działania Viktora Orbána? Podobnie jak to się stało w przypadku spotkań ministrów spraw zagranicznych i obrony, które miały się odbyć w przyszłym miesiącu w Budapeszcie, zostały przeniesione wczoraj decyzją Josefa Borrella do Brukseli. I drugie pytanie o dzisiejszy porządek obrad. Czy rząd podjął decyzję w sprawie obligatoryjności konfiskaty samochodów, bo taki punkt był w porządku obrad. I pytanie do pani ministry. Środowiskowe domy samopomocy, które wspierają osoby z zaburzeniami psychicznymi, alarmują w liście do ministra finansów, że są w złym stanie finansowym, dostają za mało pieniędzy. Czy ministerstwu ten problem jest znany, czy jest jakieś rozwiązanie? Ja bez satysfakcji powiem, że Viktor Orbán tam w Wielkiej Brytanii na spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej był w bardzo trudnej sytuacji. I nie mówię tutaj tylko o towarzyskim aspekcie, ale był w trudnej sytuacji, ponieważ nie spotkałem nikogo, kto by w sposób jakiś taki wyraźny akceptował jego misję pokojową. Powiem więcej, że właściwie wszyscy moi rozmówcy mieli tutaj pogląd równie jednoznaczny jak ja. Viktor Orbán, nie musiałem z nim rozmawiać na ten temat, nasze stanowiska są jasne. Jesteśmy, znamy się od lat, byliśmy kiedyś i politycznymi, i takimi osobistymi przyjaciółmi przez długie lata. Więc nie mamy problemu, żeby powiedzieć sobie dzień dobry, uścisnąć dłoń. Natomiast stanowiska polityczne są tak jasne, że nie ma tutaj co wymieniać jakichś zawiłych uwag na ten temat. Pan premier Orbán czuł się w obowiązku, żeby na piśmie wszystkim przedstawić efekty i znaki zapytania wynikające z jego wyprawy do Moskwy, ale nie wzbudziły one uznania, o tak powiem, najdelikatniej u liderów, którzy byli tam obecni na tym spotkaniu. Dla wszystkich było jednak bardzo niemiłym zaskoczeniem to, o czym prezydent Zeleński powiedział mi tutaj w Warszawie w czasie swojej wizyty, jeszcze przed szczytem NATO, że będąc w Kijowie i rozmawiając z prezydentem Zeleńskim, także w 4 oczy, zapomniał mu powiedzieć o tym, że zaraz pojedzie do Moskwy zrelacjonować swoją rozmowę, także tę dyskretną rozmowę z prezydentem Zeleńskim. Więc wszyscy wiemy, o co chodzi. Nikt w Europie nie ma wątpliwości, że mamy problem i w NATO, i w Unii Europejskiej. Prezydencja węgierska minie, to jest do 1 stycznia. Ja nie sądzę, żeby w Budapeszcie
ten szczyt w dowolnym formacie miał rangę tego, jaki miał w Wielkiej Brytanii, bo to widać w tej chwili, jak wygląda prezydencja węgierska. Powiedziałbym, wszystkie pozostałe państwa europejskie są dość ostrożne i wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o efekty i sposób prowadzenia prezydencji. No, nie chcę nikomu dokuczać, ja mam wielki sentyment do Węgrów, resztki sentymentu pozostały mi do samego Viktora Orbana, więc nie chcę używać zbyt ciężkich i mocnych słów, no ale w tej kwestii przynajmniej w Europie wydaje się, że sprawa jest czarno-biała i wiadomo, co jest czarne, a co białe. Nawet jeśli ci, którym się tam to myli i tak dalej, to nawet oni chyba wiedzą, co tu jest czarne, a co białe. Jak wiadomo, chociaż tego materiału jest nie za dużo, bo dopiero od kilku miesięcy mamy to prawo o konfiskacie, no umownie, samochodu nietrzeźwemu, który spowodował wypadek. To jest oczywiście szersza kategoria, ale wiadomo, że to jakoś utkwiło najbardziej ludziom w pamięci, że jest nowe prawo, które powoduje automatyczny przepadek na przykład pojazdu. To w przypadku recydywy, właśnie wypadku, alkohol, etc. I oczywiście pojawiły się też głosy od czasu, kiedy to prawo zaczęło obowiązywać, że mogą się zdarzyć tam pewne niesprawiedliwości. Nie wiem, samochód jest własnością osoby, która doprowadziła do wypadku, ale de facto jest własnością rodziny, która nie ma z tym nic wspólnego. No, nie chcę mnożyć tutaj tych różnych sygnałów, które kazały ministrowi sprawiedliwości nachylić się nad oceną tego, jak działa to prawo. Ja dzisiaj zaproponowałem, aby zdjąć punkt z porządku obrad. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował mnie o dramatycznym wzroście zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Jest ich więcej, a nie mniej. Postanowiliśmy, aby ten czas wakacyjny, gdzie tych zdarzeń niestety jest najwięcej, znaczy i zatrzymań, i zdarzeń, wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, i będę prosił pod koniec tego okresu wakacyjnego o precyzyjny raport, który, jeśli chodzi o także te skutki tej ustawy. I wtedy z panem ministrem Bodnarem wrócimy do oceny i ewentualnej rewizji tej ustawy. Mówiąc w największym skrócie, minister sprawiedliwości uznaje, że dobrze byłoby dać większą elastyczność, czy większą możliwość sędziom podejmowania decyzji. Żeby nie było tutaj automatu, tylko żeby to był element wyroku sądowego, przypadek takiego samochodu. Ja tu mam pewne wątpliwości i dlatego będę czekał na ten raport i wtedy wrócimy do sprawy i poinformujemy Państwa, ale na razie, tak jakbyście mi spojrzeli głęboko w oczy, ja na razie nie będę proponował żadnych zmian, które by dawały wrażenie tym, którzy robią te brzydkie rzeczy, że będzie lżej. Tu zresztą z panią minister akurat jeszcze dzisiaj wymieniliśmy uwagi na ten temat, bo pani minister się też tym zajmowała w poprzedniej roli. Pani minister była szefową zespołu do spraw ruchu drogowego, tak? Bezpieczeństwa. I oboje mamy dość podobne zdanie, że tutaj im twardziej, tym lepiej. No ale tak jak powiedziałem, we wrześniu wrócimy. Ja, odpowiadając na pytanie o środowiskowe domy samopomocy, oczywiście nie będę odpowiadała w imieniu ministra finansów na list kierowany do ministra finansów, natomiast chcę powiedzieć, że oczywiście skala potrzeb systemu pomocy społecznej, a przede wszystkim skala zaniedbań w zakresie systemu pomocy społecznej, systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest i ministrowi finansów, i mnie jako ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej znana. Te zaniedbania, które pozostawiły instytucje, podmioty, pracowników systemu pomocy społecznej w opłakanym stanie są nam znane i sukcesywnie reagujemy i staramy się tę tendencję odwrócić. Przykładem takiej reakcji, systemowej reakcji rządu koalicji 15 października było przyjęcie programów rządowych umożliwiających wypłacanie dodatku w kwocie 1000 zł brutto do wynagrodzenia pracownikom pomocy społecznej, pracownikom systemu opieki
nad małymi dziećmi, czy pracownikom systemu pieczy zastępczej. Tym pracownikom samorządowym, tym pracownikom realizującym zadania własne samorządów działających na podstawie określonych ustaw, jak i tym pracownikom, którzy realizują zadania zlecone przez rząd. Zdajemy sobie sprawę z tego, że morze potrzeb jest znacznie szersze i oczywiście poszukujemy dalszych rozwiązań, w jaki sposób zarówno samorządy, pracowników samorządowych, pracowników systemu pomocy społecznej wspierać. Jesteśmy w dobrych kontaktach i w dobrej rozmowie z Ministerstwem Finansów w tym zakresie, bo tak trzeba budować politykę społeczną. Z jednej strony w sposób odpowiedzialny fiskalnie, z drugiej strony mając na względzie potrzeby tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Dziś przyjęte stanowisko w sprawie renty wdowiej także jest wyrazem współpracy, dobrej współpracy również z Ministerstwem Finansów w celu udzielenia wsparcia osobom tego wsparcia potrzebującym. Więc tak, sytuacja jest znana, rozmowy są prowadzone, a tam, gdzie była już wypracowana wspólnie możliwość zareagowania na sytuację pracowników takich instytucji. Tam zostały te zmiany wdrożone i od lipca obowiązują rządowe programy w sprawie dodatku do wynagrodzeń. Dzień dobry, Kacper Wróblewski, RMF FM. Panie premierze, ja mam pytanie. Chciałbym wrócić jeszcze do tego głosowania w Sejmie w sprawie dekryminalizacji aborcji. Tam zaraz po tym głosowaniu pan premier we wpisie zaznaczył, że poseł Giertych i minister Sługocki stracą swoje stanowiska. Ja przed chwilą byłem na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i widnieje tam nazwisko ministra Sługockiego. Czy rozmawiał pan z ministrem Sługockim i czy ten wyjazd służbowy do Stanów Zjednoczonych to jest poniekąd usprawiedliwienie i pan minister Sługocki zostanie na swoim stanowisku? Dziękuję. Podpisałem dzisiaj zwolnienie pana ministra Sługockiego ze stanowiska. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Natalia Ojewska-Bloomberg. Panie premierze, również pytanie o projekt ustawy o depenalizacji, ponieważ nie udało się panu przekonać koalicjantów, aby zagłosowali za tym projektem. Czy w związku z tym ma pan takie poczucie, że zawiódł pan kobiety? Oraz pytanie zarówno do pana, jak i pani ministry, czy zamierzacie państwo dzisiaj wyjść do osób, które będą protestowały w Sejmie w związku właśnie z aborcją? Dziękuję. Tak, źle się z tym bardzo czuję. Że nie znalazłem argumentów, które przekonałyby tych wszystkich, którzy zagłosowali inaczej niż ja. Znaczy, jako człowiek mam w tym sensie czyste sumienie, że robię wszystko, żeby to piekło kobiet, to symboliczne, a czasami niestety prawdziwe, żeby zniknęło, żeby w Polsce kobiety czuły się jak podmiotowo i jak wolni ludzie. Więc oczywiście ja czuję się odpowiedzialny za całość rzeczy, jakie się dzieją dzisiaj w kraju i także w sposób oczywisty w koalicji 15 października, więc jeśli słyszę takie głosy jak pani redaktor, że zawiodłem w tej sprawie, to tak, macie prawo uważać, że na tym etapie nie daliśmy rady. My szukamy właściwie teraz od czasu tego nieszczęsnego głosowania pewnych praktycznych sposobów, które nie wymagają zmian ustawowych, żeby okoliczności tego codziennego życia jakoś złagodzić, jeśli chodzi o kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży. W poniedziałek pojawią się nowe wytyczne dla prokuratury dotyczące ścigania. Już w tej chwili poprosiłem o taki mini raport. Zmieniła się dość radykalnie. Zmienił się stosunek prokuratury do kwestii poronień. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu z nadzwyczajną zawziętością niektórzy z taką podejrzliwością traktowali także naturalne poronienia i tam szukano też pretekstów czy sposobów, jak karać kobiety, albo przynajmniej śledzić i sprawdzić, czy to poronienie nie było czasami wywołane przez kogoś. I tutaj zmiana, według informacji, które dzisiaj jeszcze otrzymałem, jest wyraźnie lepsza, jeśli chodzi o praktykę działania. Ja wiem, że to nie zastąpi tej ustawowej zmiany. Ale skoro nie mam mocy przekonania
Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też nie oszukujmy się, bo wiecie, ja, tak jak powiedziałem, ja już was do tego chyba przyzwyczaiłem, że będąc premierem biorę za wszystko odpowiedzialność, koniec, kropka. Ale też nie oszukujmy się, to nie była tylko kwestia Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie było obecnych 14 posłów PiS-u. Znaczy, okazało się iluzją, że zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego stanowią większość w tym Sejmie. Nie, stanowimy mniejszość w tym Sejmie. Znaczy PiS, Konfederacja, większość PSL-u to jest dzisiaj większość w tym Sejmie. I dlatego ustawowo trudno tutaj rzeczywiście doprowadzić do jakichś zmian. Ja jeszcze raz, znaczy ja jak będzie trzeba, codziennie będę wracał do tego tematu. Będę, tak jak prosiłem ministra Bodnara, panią minister Izeleszczynę, żeby znaleźć wszystko to, co jest możliwe bez ustawy, żeby jakby ulżyć kobietom w tych sprawach i praktyka będzie naprawdę inna. Czy znajdę argumenty, które przekonają prezesa Kosiniaka-Kamysza i jego klub do dość radykalnej zmiany stanowiska w sensie proporcji? Nie wiem. Na razie nie słyszę głosów, które by upoważniały nas do optymizmu. I tak czy inaczej wiem, że Lewica ponownie będzie składała wniosek. Na pewno wiele posłanek, posłów Koalicji Obywatelskiej będzie chciało poprzeć jeszcze raz ten wniosek. Ja jestem w tym sensie ostrożny, bo źle się będę czuł, jeśli znowu się okaże, że to głosowanie jest przegrane. Dzisiaj wszystko na to wskazuje, że znowu będzie przegrane. Ale też proszę mi wierzyć, no, takie pokrzykiwanie na siebie nawzajem, ono za bardzo sytuacji nie zmieni, no bo X czy Y z PSL-u nie zmieni poglądu na aborcję, dlatego że głośniej ktoś na niego krzyknie. Będziemy, być może jakaś wersja depenalizacji czy dekryminalizacji może jeszcze bardziej jakby skromna, że tak powiem. Niesatysfakcjonująca, ale jednak posuwająca sprawę do przodu. Może tutaj to uzyskamy lepsze zrozumienie w PSL-u. Będę to sądował na wszystkie możliwe sposoby. Ale arytmetyki tej sejmowej nie przeskoczę, choćbym nie wiem co zrobił i no, czuję tak. To jest dla mnie wielki ciężar. Ale czy wyjdziecie państwo dzisiaj do protestujących? Ja mam dzisiaj niestety sporo zajęć jeszcze tutaj, także nie wiem jak pani minister. Dla Lewicy, dla mnie, jako dla posłanki, jako dla ministry, jako dla kobiety, jako dla Polki cel jest oczywisty. Legalna, bezpłatna, dostępna aborcja do 12 tygodnia ciąży. I to jest cel, który mówimy, zgłaszamy i do którego konsekwentnie dążymy. Droga do tego celu to dekryminalizacja przerywania ciąży. Dlatego zdecydowaliśmy się jako klub Lewicy, tak jak mówi pan premier, złożyć po raz kolejny ten projekt, bo będziemy walczyć do skutku, bo nie będziemy składać parasolek i będziemy dążyć do tego, co jest europejskim standardem, czym mogą się cieszyć nasze koleżanki za zachodnią granicą, nasze koleżanki w większości państw Unii Europejskiej, w większości państw, które szanują prawa kobiet i traktują je jako prawa człowieka. Żeby w tej trudnej, nierównej, wciąż niewiększościowej walce przetrwać, wygrać i posuwać się dalej, potrzebujemy solidarności, potrzebujemy współpracy, potrzebujemy obecności i bycia ze sobą nawzajem. Dlatego tak ja, jak i oczywiście moje koleżanki posłanki, z pewnością pojawimy się dzisiaj na tym proteście, ale to nie jest tak, że wyjdziemy do protestujących kobiet. My nie musimy do nich wychodzić, bo my z nimi idziemy. Od lat, ramię w ramię, walczymy o to, co się nam, Polkom i kobietom należy. Bezpieczeństwo, wolność od strachu przed lekarzem, wolność od strachu o naszych bliskich, którzy udzielają nam pomocy, wolność od strachu przed prokuratorem, wolność od strachu przed utratą zdrowia, a czasami życia. Wolność od
obawy, że bliska nam kobieta, nasza mama, nasza siostra, nasza córka doświadczy tej opresji, doświadczy tej przemocy. Nikogo nie zmuszamy do podejmowania żadnej decyzji. Uważamy, że nie jest prawem żadnego polityka, żadnej polityczki, żeby decydować za kobiety. To zawsze powinien być wybór, to powinien być wolny wybór i o tą wolność będziemy wspólnie walczyć, będziemy wspólnie maszerować, będziemy towarzyszyć naszym koleżankom, organizacjom pozarządowym, bo one tego dzisiaj bardzo potrzebują. Dziś te organizacje pomocowe, które pomagają kobiety, potrzebują naszego wsparcia polityków, polityczek, którzy stoją po stronie tych wartości, takich jak wolność, jak bezpieczeństwo, jak dobro kobiet. Bo to także one, te organizacje, te kobiety, te obywatelki, one mają tę siłę, której czasami może zabraknąć politykom rządowym czy parlamentarnym. Jeżeli to nie my przekonamy koleżanki, kolegów z innych klubów parlamentarnych, to mogą to zrobić ich wyborcy i ich wyborczynie. I w tym przekonywaniu, w tej wspólnej pracy oczywiście mogą liczyć na nasze wsparcie. Tak długo, jak długo będzie to potrzebne. Bo tak długo, jak długo Polki nie będą czuły i faktycznie nie będą bezpieczne, wolne i równo traktowane, tak długo my będziemy działać, będziemy składać, będziemy ponawiać te próby. Jak nie drzwiami, to oknem. Jak nie oknem, to lufcikiem. Jak nie lufcikiem, to przez komin. Aż do osiągnięcia pełni praw i wolności kobiet. Barbara Sobska, TVN24. Panie premierze, pozostając w temacie, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że przegłosowanie jest możliwe, ale tylko i wyłącznie projektu trzeciej drogi i referendum krajowe. Jak pan się zapatruje na te decyzje? I drugie pytanie, czy już pan żałuje umieszczenia Romana Giertycha na liście wyborczej? Ja nie miałem oczekiwań co do Romana Giertycha, że zmieni poglądy w sprawie aborcji. Bilans dokonań Romana Giertycha jest zdecydowanie korzystny, jeśli chodzi o całość jego zaangażowania w pracach Sejmu. I to nie fakt, że Roman Giertych nie głosował, nie to rozstrzygnęło o tym, że projekty ustaw depenalizacyjne nie zyskały większości. Liczyłem na to, że jest w stanie wykazać większą solidarność wobec kobiet, które na to czekają, niż lojalność wobec własnych poglądów. To jest poważny dylemat dla każdego, kto poważnie traktuje pewnie swoje poglądy. Dokonał takiego wyboru, za to są konsekwencje. Ale nie dam sobie wmówić, że to postawa Romana Giertycha zdecydowała o przegraniu tego głosowania, bo to jest nieprawda. No to chyba tyle, nie? Nie, jeszcze projekt kompromisowy i referendum. Osoby najbardziej zainteresowane, także te między innymi, ale nie mówię tylko o najbardziej zaangażowanych aktywistkach, które dzisiaj protestują przed Sejmem, ale generalnie wszystkie te kobiety, które od lat zaangażowane są w liberalizację prawa aborcyjnego, dały już bardzo jasny sygnał, wiele razy, że powrót do kompromisu, który forsowany jest przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050, to jest sytuacja nie do zaakceptowania. I w tej sprawie, w tej chwili nie mamy większości. Ja nie będę trzymał kciuków, ja będę starał się razem także z panią minister robić wszystko, żeby tak czy inaczej do faktycznych zmian doszło, nawet jeśli nie będziemy mieli większości. Tak jak już mówiłem na samym początku, ale ja nie jestem od tego, żeby kobiety przekonywać, że coś, czego nie chcą, jest dla nich dobre. Tutaj sprawy zaszły już za daleko. I pójście na ten tak zwany kompromis byłoby z punktu widzenia polskich dziewczyn, kobiet, taką wymuszoną z reguły przez facetów kapitulacją. Na pewno ja nie będę stał po stronie tych, którzy do tej kapitulacji chcą zmusić polskie kobiety. Pozostaje różnica zdań, być może nie do zakopania. Moim zadaniem jest, żeby koalicja z tego powodu się nie rozpadła, a natomiast wkurzenie, a nawet wściekłość kobiet bardzo dobrze rozumiem, bo mniej więcej to samo czuję.
Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna PAP. Mam pytanie o źródła finansowania renty wdowej, ponieważ według różnych szacunków projekt ten będzie kosztował 13 do 25 miliardów złotych, a druga kwestia, kredyt na start. Tutaj jedności w koalicji nie ma. Dzisiaj rano Szymon Hołownia powiedział, że nie poprze tego projektu. Jak pan premier widzi przyszłość kredytu na start? Czy to będzie procedowane? Jakby się pan odniósł do jednego z głównych argumentów przeciwko temu programowi, że będzie on dalej podbijał ceny mieszkań? Dziękuję. Nie ma jakichś tajemnych źródeł finansowania. No to jest projekt, który będzie uwzględniony w naszych później planach budżetowych i tak trafnie ocenia się konsekwencje finansowe wprowadzenia renty wdowiej. Pani minister w tych długich i takich no, czasami gorących debatach wewnątrz koalicji uznała, że będziemy dochodzili do tych 25% też pewnymi etapami, żeby nie było szoku budżetowego. Minister finansów jest bardzo czuły. On wie, że jest odpowiedzialny przede wszystkim za kondycję finansową państwa, za stabilność budżetu, za deficyt i nie pozwoliłby sobie, a uczestniczył od samego początku i niezwykle gorliwie czytał każdą literkę. I pytałem go jeszcze wczoraj, no nie przesadę, 5 razy go jeszcze pytałem, czy jesteś pewien, że zmieścimy to w budżecie na przyszłe lata? I on powiedział tak, po tych zmianach, po tym co zaproponujemy jako stanowisko rządowe, jesteśmy to w stanie dźwignąć. Na start? Jeszcze pani minister może chciała coś dodać? Wszystko potwierdzam. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, odpowiednie systemy, które finansują renty i emerytury, budżet państwa, stanowisko rządu, poprawki rządowe są uzgodnione z Ministerstwem Finansów. Koszty czy skutki finansowe tego projektu oczywiście są masywne. To są pieniądze wydawane, czy które będą wydawane na wsparcie osób starszych, na wsparcie tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, więc w tym sensie będą to dobrze wydane pieniądze, choć oczywiście pieniądze znaczne, no ale tak działa odpowiedzialna polityka społeczna i za tą odpowiedzialność także społeczną, nie tylko fiskalną, serdecznie dziękuję Radzie Ministrów, panu premierowi i ministrowi finansów. Żeby była sprawa jasna, bo przecież to wszystko jest na papierze, znaczy tutaj też niczego przed nikim nie będziemy ukrywać. Stanowisko rządowe, dzięki pracy moich pań i panów ministrów, jest odpowiedziało na to oczekiwanie wyrażone w projekcie obywatelskim i skroiło to, przepraszam za to słowo, do wymiarów, które są do dźwignięcia przez budżet. Więc z jednej strony teza w pańskim pytaniu jest zasadna. Czy to nie jest za dużo? I trzeba to dokładnie zważyć, bo to są nadal, jak pan wspomniał, gigantyczne kwoty. My jednak zakładamy, że to będzie ponad 20 miliardów, nie? W tym finale. W pierwszym nie roku na początku, 4, potem 9, potem kilkanaście miliardów, a następnie Rada Ministrów będzie decydowała, co dalej z tymi stawkami. Więc zdajemy sobie sprawę, no ale też właśnie mając na uwadze, że nam nie chodzi o to, że to nie jest kampania teraz, nie? Tylko no, my musimy dowieść ten projekt i dlatego ta nasza robota głównie polegała na tym, żeby to tak sformatować, żeby to było do wytrzymania. No stąd jest założony cap, znaczy no, ten pułap górny, który no, też daje nam poczucie, nam obojgu takiej też sprawiedliwości. Znaczy zamożniejsi emeryci nie będą korzystali z tego. Po prostu będzie to dotyczyło, tak jak od początku zakładaliśmy, ktoś, kto wpada w podwójną tragedię. Umiera mu bliski człowiek, a później się okazuje, że nie jest w stanie przeżyć. No bo to jest do nich skierowane. I tu nie ma za bardzo co dyskutować, oni muszą mieć tą pomoc. Już nie może być dłużej tak, że żałoba polega też na tym, że nie starcza do pierwszego na przeżycie i stąd też minister finansów no, zgodził się na to, chociaż jest to masywne. A kredyt na start? Słuchajcie, to okej, no bo mamy kredyt na start, za chwilę będzie składka zdrowotna. Ja nie ukrywam, że tak, doświadczenie w głosowaniu nad depenalizacją aborcji pokazało mi bardzo wyraźnie, że że muszę teraz jakby pilnować każdego projektu, siedzieć non-stop z liderami innych partii koalicyjnych. Każdy ma tu swoje ambicje, każdy ma swoje... Składka zdrowotna, 3 projekty, plus ten, który powstaje w rządzie. Kredyty, jak wiecie, każda partia miała już swój pomysł a ja już też no, nie mówię, że... Nie będę tam walił pięścią w stół, nie chodzi o dyscyplinowanie, tylko chodzi o to, żeby wszyscy wreszcie zrozumieli,
że jest się po to koalicją rządową, żeby wykorzystywać fakt, że jest się większością i przeprowadzać ustawy. Więc my musimy ustanawiać wspólne propozycje. I to dotyczy zarówno kredytu, jak i przede wszystkim dlatego, bo tutaj skala jest finansowa znowu duża, składki zdrowotnej. Znaczy, nie możemy, to nie jest tak, że wybierzemy między lewicową, nie wiem, centrową, prawicową składką zdrowotną. Te projekty się nie spotykają w tej chwili. Musimy znowu usiąść i z tak doświadczonymi i z dobrą wolą ministrami, jak było w tym przypadku, moim zdaniem znajdziemy dobre projekty, które będą miały większość na końcu. I chcę wszystkich ostrzec. I proszę, żeby to też jakby dzięki Państwu dotarło do wszystkich, bo dzisiaj mamy radykalnie nieodpowiedzialną opozycję i w wielu wymiarach. Więc ta dyscyplina w obrębie koalicji 15 października jest także niezbędna po to, żeby nie dać jakby takiej szczeliny do wywracania stabilności państwa, no bo PiS będzie gotowy przegłosować wszystko, byleby się to wywróciło do góry nogami. I dlatego tutaj jest potrzebna nam podwójna ostrożność. Znaczy to ma być sensowne, to ma być wspólne i nie możemy dać PiS-owi włożyć łapy w ten proces, bo po prostu zrobią wielką szkodę państwu polskiemu. I ostatnie pytanie. Dominika Grabowska, TVP Info. Chciałam jeszcze dopytać o przyszłość Romana Giertycha. Czy on dalej będzie w klubie? Jaka jest decyzja? Ja zwróciłem się do władz klubu publicznie, znaczy o zawieszenie w prawach członka klubu i zwolnienie z funkcji wiceszefa klubu. Dzisiaj podjąłem decyzję dotyczącą wiceministra. No jestem przekonany, że władze klubu poważnie potraktują mój apel. Tak się stało. Natomiast ja będę współpracował w innych sprawach z Romanem Giertychem, tak czy inaczej, bo tutaj się nie zgadzamy, ale mam zamiar wykorzystać jeszcze jego energię i doświadczenie w sprawach, na których się zna i w których mamy bardzo podobne poglądy. Trochę tych spraw jest, jak pani wie, mówię tutaj o rozliczeniu, natomiast w tej sprawie nie znaleźliśmy wspólnej drogi. Taka jest prawda.